Krytyka nowego zakazu ze strony Wołodymira Zełenskiego grozi pogorszeniem się już złej sytuacji. Polska zasugerowała, że zaprzestanie dostarczania broni na Ukrainę. Jeden z najważniejszych sojuszników Ukrainy. Polska zaprzestanie dostarczania broni na Kijów. Polska po 15 września utrzyma całkowity zakaz przywozu ukraińskiego zboża. Polska nie będzie już dostarczała na Ukrainę broni, jak ogłosił polski minister Mateusz Morawiecki według relacji Polskiego Radia 24. Słowa ukraińskiego prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, ale i niektórych polskich polityków zdecydowanie odbiły się szerokim echem w mediach całej Europy, ba, niemalże całego świata i prawdopodobnie ku niemałej uciesze Kremla i rosyjskojęzycznych środkach masowego przekazu. Tym bardziej, że delikatnie ujmując, okazały się być wręcz szczytem kompletnego braku taktu w stosunkach politycznych, nie tylko z Polską, ale również Słowacją oraz Węgrami. I choć w przypadku dość dwuznacznych zachowań Viktora Orbana wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego może dałoby się jeszcze to jakoś uzasadnić, to w przypadku naszego kraju i Słowacji był to zdecydowanie chwyt poniżej pasa. Ukraina złożyła w poniedziałek skargi do Światowej Organizacji Handlu na Polskę i wspomniane dwa kraje w związku z przedłużeniem przez nas embargo na ukraińskie produkty rolne. Niepokojące jest to, że niektórzy z naszych przyjaciół w Europie grają solidarność w teatrze politycznym, zamieniając transporty zboża w thriller i może się wydawać im, że grają swoją rolę, ale w rzeczywistości pomagają ustawić scenę moskiewskiemu aktorowi. Zełenski nie powiedział, jakie kraje miał konkretnie na myśli, ale Warszawa mu odpowiedziała. Mamy nadzieję, że nie chodzi o nas, a następnie wezwała ukraińskiego ambasadora do polskiego MSZ, aby wyjaśnić, że pomagamy Ukrainie militarnie, aby mogła bronić nie tylko siebie, ale także nas. Ale w kwestiach gospodarczych, rolnictwie musimy chronić polskie interesy. Zasadnicze znaczenie ma udowodnienie, że poszczególne państwa członkowskie nie mogą zakazać importu ukraińskich towarów. Dlatego składamy przeciwko nim pozwy do WTO. Jednocześnie mamy nadzieję, że te państwa zniosą swoje ograniczenia i nie będziemy musieli przez długi czas wyjaśniać stosunków w sądach. Oczywiście po tym średnio przemyślanym kroku ukraińskich władz i mówiąc bardziej dosadnie, wręcz oderwanej od rzeczywistości wypowiedzi Zełenskiego, ciśnie się na usta komentarz: panie prezydencie, gwarantuję panu, że to pan takimi zachowaniami i tekstami naprawdę buduje pozycję i scenę dla moskiewskiego aktora. O tym, że obecne relacje Polski z Ukrainą są naprawdę trudne, świadczą chociażby wypowiedzi premiera Morawieckiego i innych polskich polityków, które z pewnością są dolewaniem oliwy do ognia. Już nie przekazujemy żadnego uzbrojenia na Ukrainę z tego względu, że my teraz sami się broimy w najnowocześniejszą broń. Rzeczywiście tonący chwyta się wszystkiego, czego się da. Trochę to jest taka sytuacja jak dzisiaj między Polską a Ukrainą. Ukraina może po prostu utopić ratującego. Oczywiście, że musimy tak działać, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody przez tonącego, bo jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy. Zanim dokładniej przyjrzymy się tej zagmatwanej nieco sytuacji i rozpoczniemy dzisiejszy odcinek, chciałem wam gorąco podziękować za wsparcie w sekcji komentarzy, za suby, kciuki w górę i wszystko to, dzięki czemu motywujecie mnie i ludzi ze mną pracujących do dalszej intensywnej pracy. Oczywiście w ramach wsparcia zapraszam was również do naszego sklepu, gdzie zawsze możecie znaleźć coś ciekawego, włącznie z naszą autorską grą planszową Globalista, stworzoną z myślą o was, by urozmaicić wasze rodzinne wieczory i weekendy. Planszówka nie dość, że edukuje i jest super analogową odskocznią od wszechobecnej elektroniki, to jeszcze fantastycznie może bawić was i waszych najbliższych. Nie przedłużając, zobaczmy, jak na naszych oczach zmienia się geopolityczne oblicze współczesnego świata. Zapraszam! Faktem jest, że wzajemne utarczki pomiędzy ukraińskimi a polskimi władzami dotyczące eksportu zboża z kraju naszego sąsiada osiągnęły chyba swoje apogeum. I z pewnością nie powinniśmy być przez Wołodymyra Zełenskiego i ludzi z nim współpracujących szkalowani z tego powodu na arenie międzynarodowej. No chyba, że to jakieś przedwyborcze i ustawione gierki obu stron barykady, choć szczerze wątpię, że jest to aż tak misterny plan. Abstrahując od takich nieco spiskowych teorii i skupiając się na faktycznych
tych wypowiedziach, to jednak prezydent Andrzej Duda wyraźnie podkreślił, że owszem, Polska wspierała eksport zboża, m.in. organizując korytarze tranzytowe przez nasz kraj, choć jak twierdzą nasi rolnicy, w rzeczywistości spora część z tych transportów trafiała na polski rynek, ale obecnie, o czym także mówił polski prezydent, ów tranzyt jest 2 razy większy niż na początku roku, co ma sprawić, by zboże faktycznie trafiło tam, gdzie naprawdę jest niezbędne. Bo nam, Polakom, nie jest ono potrzebne na polskim rynku. To, co również miało dać ukraińskim władzom jasny przekaz, to słowa, iż jesteśmy żywnościowo samowystarczalni. A nasi rolnicy produkują dla nas wystarczająco dużo żywności, żebyśmy nie musieli jej importować. My chcemy pomóc Ukrainie i krajom, które na to zboże czekają, tłumaczył nasz prezydent. Najwyraźniej zarówno te, jak i inne argumenty przytoczone w ostatnim czasie przez przedstawicieli naszych władz, w tym premiera Morawieckiego, Wiecie, co my teraz zrobimy? Przedłużymy ten zakaz mimo ich niezgody, mimo braku zgody Komisji Europejskiej. Tu i teraz z Ełku mówię wszystkim rolnikom w całej Polsce: przedłużymy zakaz wwozu ukraińskiego zboża. Cóż, i w takim przypadku można by powiedzieć, że i tak te słowa odbiły się od ukraińskiego rządu niczym groch od ściany. Rzeczywiście polska strona rynku krajowego w zasadzie powinna nadal to robić. Dlatego nie będziemy tolerować podobnych zachowań, ponieważ musi zadbać o nasze dobro. Dla naszego eksportu w czasie wojny i pokoju i tak samo jest w przypadku eksportu. Całego eksportu. Nie możemy na to pozwolić. To pokazało wielu Polakom, jak szybko i diametralnie może zmienić się sytuacja głoszonej całymi miesiącami przyjaźni i wzajemnego poszanowania oraz deklarowanej wcześniej ogromnej wdzięczności za udzielone przez nas Polaków wsparcie. Gdyby nie Polska, już dawno by nas nie było. Pod każdym względem. Humanitarnym, politycznym, informacyjnym itd. Polska de facto uratowała Ukrainę. Polacy odbierali sobie i dawali nam. Mam wrażenie, że oddali nam więcej niż zostawili sobie. Ciężko sobie wyobrazić większego zaangażowania w naszej obronie we wszystkich organizacjach międzynarodowych niż okazali Polacy. To niemożliwe. Oni walczą o nas, nawet czasami bardziej niż my sami. Polska zachowała się jak najlepsza siostra Ukrainy. Kochająca siostra. Prawdziwa. To jest po prostu wszystkim Polakom i władzom i społeczeństwu i całemu narodowi przekazuje najniższy ukłon. Gdyby nie wy, nas by po prostu już nie było. Polska dała nam wszystko i osłoniła nas wszystkim, czym mogła. Niestety, jak widać po ostatnich mocno niefrasobliwych wypowiedziach przedstawicieli ukraińskich władz, pamięć nasi kochani sąsiedzi mają dobrą, ale najwyraźniej niezwykle krótką. Otworzyliśmy tymczasowy morski korytarz eksportowy z naszych portów i niepokojące jest to, że niektórzy z naszych przyjaciół w Europie grają w politycznym teatrze Solidarności, zamieniając transporty zboża w thriller i może się wydawać, że grają swoją rolę. W rzeczywistości pomagają przygotować scenę moskiewskiemu aktorowi. Co zrozumiałe, rosyjskojęzyczne media skrzętnie wykorzystują niemal każdą wypowiedź skonfliktowanych polityków, by jeszcze bardziej cała ta sprawa nabrała wręcz wymiaru skandalu politycznego. Przez co na przemian cytowane są słowa albo przedstawicieli Ukrainy, albo członków naszych elit politycznych. Pomagamy Ukrainie militarnie, aby mogła ona bronić nie tylko siebie, ale także nas przed Rosją. Ale w kwestiach gospodarczych, rolnictwie, musimy chronić polskie interesy. Wysyłamy słowa ostrzeżenia do Kijowa, aby nie grał takich nut, które w rzeczywistości zostały natychmiast podchwycone tutaj w Polsce przez tak zwanych rosyjskich trolli. Podchwycili je wszyscy prowokatorzy, którzy cieszą się, że między naszymi krajami zostało zasiane ziarno niezgody. Nie może być tak, że ukraińscy oligarchowie kontrolują rynek zbożowy w Polsce. Transport? Tak. Eksport? Tak. Rozluźnienie i destabilizacja polskiego rynku? Nie. Oczywiście jeszcze większe zamieszanie, i to nie tylko w rosyjskich mediach, wywołały słowa polskiego premiera dotyczące dostaw broni na Ukrainę i stwierdzenie, że po ostatnich oświadczeniach wysokich urzędników oraz samego ukraińskiego prezydenta stosunki z Ukrainą są obecnie na bardzo trudnym poziomie. Zresztą nagłówki gazet z różnych części świata mówią same za siebie. A nawet w niektórych przypadkach sugerują, że polski rząd prowadzi bardzo ryzykowną grę przedwyborczą. Natomiast w rosyjskich mediach powołano się na tweeta Sławomira Mencena, który zaproponował zakaz tranzytu zachodniej broni na Ukrainę w odpowiedzi na politykę Kijowa.
Niezaprzeczalne jest, że Polska wysłała na Ukrainę większość swoich czołgów, myśliwców i innej broni z czasów radzieckich, przez co faktycznie niektórzy twierdzą, że zostaliśmy wręcz rozbrojeni. Z pewnością nawet pomimo mocnych słów premiera Morawieckiego w dalszym ciągu będziemy umożliwiać przepływ przez swoje terytorium dostaw broni na Ukrainę od innych sojuszników. Polska w dalszym ciągu funkcjonuje jako ośrodek pomocy międzynarodowej, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller, dodając, że kraj realizuje swoje istniejące kontrakty na dostawy sprzętu wojskowego z Ukrainą. W podobnym tonie wypowiedział się również minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Przyznał w Radiu Plus, że choć na dzień dzisiejszy słowa premiera oddają rzeczywistość, to w przyszłości dostawy broni mogą zostać wznowione. Ciekaw jestem, czy w ogóle zostały przerwane. Zacznijmy może od tego. Nie zmienia to jednak faktu, że komentarze premiera Morawieckiego pojawiły się w czasie, gdy stosunki między Warszawą a Kijowem są chyba najgorsze od inwazji Rosji w 2022 roku i potęgują wrażenie, że partia rządząca podważa swój sojusz z Ukrainą dla celów wyborczych. A sama Ukraina w oczach polskiego społeczeństwa pokazuje brak wdzięczności za okazaną dotychczas pomoc i wiele wyrzeczeń, jakie musieli ponieść zwykli Polacy. Przedstawiciele naszych władz nie powiedzieli teoretycznie nic, co nie byłoby dla nas oczywiste, ale pewne wypowiedzi premiera Morawieckiego i prezydenta Zełenskiego eskalują jedynie konflikt. Polska, Węgry i Słowacja miały prawo zamknąć swoje rynki dla importu ukraińskiego zboża, łamiąc wprawdzie przy tym zasady jednolitego rynku Unii Europejskiej, ale w imię ochrony własnych rolników przed widmem bankructwa. Ukraina wzięła odwet, składając pozew do Światowej Organizacji Handlu i grożąc także zablokowaniem części polskiego eksportu produktów rolnych za naszą wschodnią granicę. Prezydent Wołodymyr Zełenski w tym tygodniu na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ostro krytykował nas i pozostałe kraje, choć jego słowa zdecydowanie można uznać za wręcz obraźliwe i charakteryzujące się brakiem politycznego, ale i po prostu ludzkiego taktu. Choć bądźmy przy tym wszystkim naprawdę szczerzy i przyznajmy, że na naszym rodzimym podwórku politycznym widzieliśmy i słyszeliśmy już gorsze zachowania. Duszkiem Tuska! Bronisz 6 miliardów dla rolników. Cicho, Janusz, Jesteś cicho. cichutko. Jak zabierają pieniądze? Janusz, Dlaczego spokój, Agro-Unia Janusz, jest cicho? tylko Dlaczego spokój nie może nas protestujecie? uratować. Dlaczego Janusz, nie protestujecie, jak Janusz, zabierają pieniądze? do pracy. Do pracy, właśnie Janusz, kołodziejczak. do Bronisz pracy. polskiego interesu w Senacie. Janusz, Natychmiast. do pracy. Do Janusz, pracy. Ja pracuję, do a ty co? A ty roboty. co robisz? Zostawiając tych barwnych panów na boku, należy także wspomnieć, że nieoficjalnie wiadomo, iż prezydent Andrzej Duda odwołał spotkanie z Zełenskim w Nowym Jorku, choć jako oficjalny powód podano napięty grafik i przesunięcia niektórych terminów. Ale sam fakt, że ambasador Ukrainy w Warszawie został wezwany na dywanik do MSZ-u w celu złożenia wyjaśnień, świadczy dobitnie o dość napiętych obecnie stosunkach między naszymi rządami. Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę jedynie chłodną kalkulację polityczną przy zbliżających się wyborach, to faktycznie może się okazać, że głównym powodem tego zamieszania jest potrzeba zwiększenia przez PiS poparcia wśród wyborców na obszarach wiejskich, a także przeciągnięcia niektórych zwolenników Konfederacji na swoją stronę, bo wiadome jest, że wielu z nich jest mocno sceptycznych wobec pomocy Ukrainie, jak mogliście zauważyć chociażby w cytowanym przez rosyjskie media bardzo bezpośrednim wpisie Sławomira Mencena. Podsumowując dzisiejszy materiał, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi zazwyczaj o pieniądze lub wpływy polityczne, lub próbę odwrócenia uwagi publicznej od skandalu, a nie, przepraszam, mini aferki związanej z wizami wydawanymi za domniemane łapówki. Zatem zwrot w sprawie Ukrainy jest prawdopodobnie bardzo ryzykowną grą, jaką podjęli nasi rządzący, szczególnie po tym, jak przez ostatnie 1,5 roku nasza pozycja polityczna na arenie międzynarodowej niewątpliwie zmieniła się na korzyść. I po tym, jak miliony zwykłych Polaków pomogły ukraińskim uchodźcom uciekającym przez granicę bezpośrednio po rosyjskim ataku. Musimy również pamiętać, że nasz rząd wysłał na Ukrainę czołgi, myśliwce i wiele innego wojskowego wyposażenia, gdy inne europejskie kraje wzbraniały się przed takim krokiem w obawie rosyjskiego odwetu. Morawiecki może chyba wie, co mówi, że nie będzie już wysyłał uzbrojenia na Ukrainę, bo na pierwszym etapie wysłano prawie całe polskie uzbrojenie na Ukrainę. Wiecie, to jest bardzo ponury dowcip, ale niestety dużo mówi o tej władzy.
Kaczyński jest chyba jedynym człowiekiem na świecie, który sąsiadowi odda wszystkie czołgi, a jak już odda wszystkie czołgi, to wypowie mu wojnę. W ubiegłorocznym przemówieniu do narodu polskiego wygłoszonym w języku polskim przez prezydenta Ukrainy Zełenskiego będę pamiętał, jak nas przyjęliście, jak nam pomagaliście. Polacy są naszymi sojusznikami, wasz kraj jest naszą siostrą. Wasza przyjaźń na zawsze, nasza przyjaźń na zawsze. Razem zwyciężymy. Powiedzcie mi, jak się mają do tego jego ostatnie zachowania i wypowiedzi? Owszem, nasza wyjątkowo trudna historia nieraz była wykorzystywana w negatywny sposób, tak przez Rosjan, jak i nasze ekipy rządzące, zarówno te ukraińskie, jak i polskie, gdy podnoszono kwestie wojennych masakr Polaków dokonywanych przez Ukraińców. Ale przynajmniej od kilkunastu miesięcy nadrzędnym przesłaniem było to, że Polska jest najlepszym przyjacielem Ukrainy i odwrotnie. A obecna zmiana narracji to prawdziwa woda na moskiewski młyn. I z pewnością sam Władimir Putin przyjmuje ją z dużą satysfakcją. Wiem, że kolejny raz niektórzy zhejtują mnie za to, co teraz powiedziałem i pewnie za to, co teraz zobaczycie. Ale żeby było jasne, absolutnie nie chodzi mi tu o faworyzowanie kogokolwiek, lecz o ciekawą formę przekazu. Odwieczne pytanie. No i teraz Kielecki czy winiar. Ktoś powie zbrodnia kulinarna, a ja mówię lepiej łączyć niż dzielić. To jest pyszne, naprawdę lepiej łączyć. Tyle na dziś, dziękuję wam niezmiernie za waszą uwagę i do następnego razu. Cześć. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Czegoś się martwisz, co ty proste to jak drut. Bednarski na kłopoty ma zawsze środek złoty. Weźmie się do roboty, zdrowy.